Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Dzisiaj kolejny odcinek z moim gościem. Porozmawiamy trochę o marketingu, a konkretnie jak wykorzystać media społecznościowe dla rozwoju biznesu nieruchomościowego. Dla osób, które nie oglądały wcześniejszego odcinka, Dorota, przedstaw się proszę. Cześć, ja nazywam się Dorota Pawłowska, wyglądam na Polonii Spódnicy. Jestem marketerem 10-letnim doświadczeniem. Super, fajnie. Porozmawiamy właśnie trochę, żeby dać Wam dodatkowe wskazówki, inspiracje i możliwości rozwoju, no bo uważam, że ten marketing w dzisiejszych czasach to jest bardzo, bardzo ważny temat, żeby rozwijać biznes, żeby go skalować, żeby więcej osób mogło o Was usłyszeć, no bo to też się wiąże ze sprzedażami, z kolejnymi transakcjami i z możliwością właśnie rośnięcia. Także pierwsze pytanie, dlaczego social media są niezbędne w branży nieruchomości? Ja myślę, że jest może nie tyle niezbędne, co po prostu bardzo przydatne. Tak? Możemy obyć się bez social mediów i tutaj mnóstwo jest na to, tak powiem, dowodów osób, które gdzieś tam wyglądały kiedyś bez social mediów, ponieważ social media to jest trochę taki poniekąd też networking, to jest tam network, który tam budujemy. I można oczywiście bez social mediów dać radę, jak najbardziej znam takie osoby. To kwestia jest tego, jakie inne osoby znamy, tak? Czy w jaki sposób łączymy się z innymi osobami, czy jeśli jeździmy cały czas gdzieś tam i ciągle coś robimy i poznajemy non-stop jakieś osoby, które gdzieś tam działają, a myśmy zaczynali, czy tam nie wiem, gdzieś tam jakiś już brand zbudowany, że tak powiem, bezpośredni, bez social mediów, no to jest fajnie, ale jeśli jesteśmy po prostu ludźmi, którzy gdzieś tam zaczynają z nieruchomościami, robią w nieruchomościach, poszukujemy kapitału, czy poszukujemy nieruchomości, chcemy poznać ludzi z branży i pozyskiwać te kontakty, to tutaj social media zdecydowanie są bardzo przydatne. Ja myślę, że też każdy jest w innym miejscu, w innej drodze i nie można się co porównywać, bo niektórzy mają jakiś kapitał i mają możliwości, żeby w ogóle nie potrzebują social media, bo mają kapitał, więc Dokładnie. teoretycznie możesz rosnąć bez tego. Ja mówię bardziej tutaj w przykładzie ludzi, którzy nie urodzili się w bogatym domu, zaczynają od zera, od Tak. świeżakami są i jednak bez tego marketingu możesz też w jakiś sposób sobie poradzić, tylko to będzie trwało dużo dłużej, dużo Tak. ciężej, ta skala nie będzie taka dobra, no bo wiadomo, że jeśli są zewnętrzny kapitał, no to można szybciej się rozwijać i bardziej o to mi chodziło, żeby pokazać możliwości, co można zrobić, po co sobie utrudniać życie, nie? Jeśli są takie narzędzia. Docieramy większej przede wszystkim ilości ludzi, nie? Teraz sobie wyobraź pojeździć na spotkanie, nie wiem, niech to będzie półgodzinne spotkanie po całej Anglii z ludźmi, których znamy, żeby pokazać projekt, który realizujemy, na który potrzebujemy, nie wiem, tam gotówkę czy cokolwiek. No to możemy sobie policzyć, jeśli zrobimy, nie wiem, tam 100 osób, z każdą osobą pół godziny, gdzie jedna mieszka na północy Anglii, druga na południu, trzecia gdzieś tam na wschodzie, czwarta na zachodzie, to możemy sobie policzyć, ile czasu potrzebujemy na to spędzić, a używając jednak social mediów wrzucamy i docieramy do dużego grona odbiorców, niekoniecznie nawet tak naprawdę lokalnych, bo są też inwestorzy polskich, którzy też inwestują swój kapitał tutaj i też się to sprawdza, tak? Czyli można w ten sposób współpracować. I myślę, że tak, zdecydowanie są one niezbędne. Większe efekty można mieć, bo wtedy w takim przypadku, jeśli robicie dobry marketing, to inwestorzy, osoby zainteresowane współpracą odzywają się do Was, a nie Wy do nich, bo Tak. to też jest dość duża różnica, że Myślę też, że tutaj już o dobrym marketingu tutaj dodało, że najpierw musimy mieć, dobrze by było mieć dobry produkt, tak? Czyli to, co sprzedajemy, to, co marketujemy, żeby było dobre, a wtedy robić marketing, bo czasami marketing jest lepszy niż sam produkt i później jest taki dom,
bo wiecie jak to działa. Jeden drugiemu, piąty, dziesiątemu i tak dalej i sieć się zapełnia, a jeśli mamy dobry produkt, to on też może sam się, teoretycznie sam się wybroni, praktycznie no nie do końca, więc trzeba trochę tego czasu w ten marketing jednak zainwestować, żeby on był robiony z głową też, nie? I właśnie tutaj, jeśli chodzi o branżę nieruchomości, to potrzebujecie ludzi świadomych, którzy rozumieją ten biznes i wiedzą, na czym on polega, bo nikt nie potrzebuje takich osób, które nie mają pojęcia o biznesie, mają trochę pieniędzy, tylko mają oczekiwania i będą rozmawiać o rzeczach, na które nie mają pojęcia, przez co też te rozmowy mogą być nieprzyjemne, jak ktoś oczekuje czegoś, co nie jest osiągalne, albo myśli, że to jest do zrobienia. Takich osób nie potrzebujecie, takich osób do współpracy. Na pewno nie chcecie? No, nie chcecie, nie potrzebujecie, bo to jedno wiąże się z drugim. To jest tylko nerwy i stresy, więc to też uważam, że ten marketing fajnie robić do osób świadomych, o tym też mówić otwarcie. Ale tu nie chodzi tylko o pieniądze, bo co z tego, że ktoś ci da pieniądze, a później będzie ci jakieś żale, czy jakieś no mówił nieprawdę, czy ze swojego punktu widzenia, co nie ma to za dużo wspólnego z prawdą, no bo realia są inne i ktoś może sobie myśleć jedno, a życie weryfikuje drugie, więc uważam, że też warto ten marketing robić do swojej grupy docelowej, do kogoś, kto już to rozumie, jest na jakimś etapie, albo przynajmniej może niekoniecznie musi być doświadczony w nieruchomościach, ale może być doświadczony w biznesie, bo to jednak wiąże się ze sobą, że realia są jakie są i te oczekiwania powinny być adekwatne do możliwości, a nie gdzieś tam, że tak powiem, próba drapania chmury. Lecimy do kolejnego podpunktu, czyli jak budować autorytet w social mediach. Czy Dorota, jakie pierwsze kroki podjąć, by zbudować autorytet i zaufać w social mediach? Żebyśmy my zbudowali autorytet, czy żeby... Tak, żeby zbudować, bo wiadomo, że nikt raczej nie będzie chciał współpracować z randomową osobą, która Tak, więc kierowała słoinki, tylko najpierw trzeba coś pokazać, żeby... tak. Social media to jest taka gra, tak jak poznawanie ludzi na networkingu, czy tak jak w życiu, tak jak w randkowaniu, w innych przypadkach szukania przyjaźni. Też zaczynamy od tak, dania się poznać, czyli dajemy się poznać ludziom. I tutaj podjęłabym takie kroki właśnie poznawcze na zasadzie, po co ja tu jestem, gdzieś tam pokazywanie, co ja robię, w czym się rozwijam. Dlaczego, skąd taki wybór, tak? Czyli danie się poznania od tej strony, jak to się zadziało, że ja tutaj jestem, co ja robię, nie bać się pokazywać też trudności, tak? Czyli tam, kto działa w biznesie, czy w nieruchomościach, czy gdziekolwiek tak naprawdę. Jeśli coś robimy, to wiemy, że są też challenge do pokonania. Nie bać się o nich mówić, bo tak naprawdę instagramowy piękny świat, w którym wszystkie super mamy mają super piękne, super czyste i super wspaniałe, jest fajny, ale prawda wygląda troszkę inaczej, to wiedzą 99% mam, które tak nie ma, wie, że to nie do końca jest prawdą, tak jak wygląda też tam jakiś syf i tak dalej, ale no nie wygląda to tak, tak jak jest na zdjęciach na Instagramie na przykład. I dokładnie to samo jest z nieruchomościami, czy z czymkolwiek innym, czyli pokazujemy życie takim, jakie ono jest, a nie z takim, jakim chcielibyśmy, żeby było, bo później jest taki nagle boom, takie zderzenie z rzeczywistością. Nagle się okazuje, że cyfry się nie zgadzają, że na Excelu wyglądało zupełnie inaczej, różne oczekiwania za wysokie, albo obietnice zbyt wysokie i później jest rozczarowanie z drugiej strony, czyli obiecałaś mi to, a nie obiecałaś mi tego, a dostarczysz mi coś innego, tak? Czyli to jest to, co bardzo często agencje marketingowe stosują, czyli nigdy nie biorą profitu ze sprzedaży, znaczy zawsze biorą profit ze sprzedaży, a nie całą kwotę, którą na pewno się umawiają, że sprzedadzą na tyle i tyle. Z prostej przyczyny, bo nie wiedzą, czy sprzedadzą, tak? Oni zrobią produkt, oni zrobią nam reklamę, zrobią nam kampanię, ustawią, ale nie mają gwarancji, że nie sprzedadzą. Tutaj jest to, więc tutaj jeśli nie jesteśmy czegoś pewni, czy to nie wygórowujmy też tych naszych obietnic tam składanych i tak dalej. Bo możemy sobie założyć, napisać na social media, że codziennie przez najbliższe 3 lata będę chodził po 20 km dziennie. No, daj sobie cel
2 kilometry dziennie, nie? I też jeśli będziesz to raportował gdzieś tam, gdzie będą Cię widzieć, zaczną Cię kojarzyć, też oczywiście wszystkie social media zaczną Cię promować, bo będą widzieć regularność. Czyli ta regularność jest bardzo nawyki przede wszystkim, tak? To jest bardzo ważna cecha, którą warto sobie wyrobić. Dzięki temu też w jakiś sposób nasze zasięgi są podnoszone, a im częściej ludzie nam widzą, tym częściej nas zapamiętują, tym częściej tam się im ktoś kliknie z nami, coś im się spodoba w nas, to nagle się może okazać, że poznamy taką fajną osobę tylko dlatego, że właśnie pokazywaliśmy regularnie, że coś fajnego robimy. Regularność jest bardzo ważna, ale przede wszystkim też autentyczność. Tak, to jest żeby ta właśnie prawdziwość, dokładnie, że to nie co... obiecywać jakieś rzeczy, które nie mogą się wydarzyć, ale też myślę, że warto o tym mówić, że w biznesie nie ma gwarancji, także to, że jakieś czasem się coś zaplanuje, to też nie jest do końca pewne, że to zostanie zrealizowane, bo są czynniki zewnętrzne, które nie mamy wpływu. To warto o tym mówić od początku, bo jeśli biznes partner czy jakiś inwestor usłyszy miód na uszy, że to na pewno musi się udać, a później nie wyjdzie, bo są kancile, są planningi, są nie wiem, jakieś zewnętrzne rzeczy, które coś może szczególnie w nieruchomościach, można jakiś, nie wiem, przykład daje, wykopy, odkrywy znaleźć historyczne na działce i nagle cały projekt się przedłuża, przeciąga, nie ma takiego profitu. Takie rzeczy się zdarzają i warto brać to pod uwagę i też o tym mówić, że gwarancji nie ma, dlatego jest często zabezpieczenie na nieruchomości, że jak coś się wywróci do góry nogami, to inwestor nie zostaje na lodzie, tylko Tak, być realistą, a nie sprzedawać marzenia. każda inwestycja niesie za sobą ryzyko, to jest absolutnie tak, że w każdej inwestycji mamy ryzyko i to ryzyko albo podejmujemy, albo nie. Ale tak jak właśnie powiedziałam, to jest właśnie to obiecywanie złotych górek, tak? Czyli jeśli nie wiemy, czy dowieziemy, to nie obiecujmy złotych górek, bo to bez sensu, tak? Może powiedzieć, że słuchaj, jest tak, to i to jest zakładane, ale może się zdarzyć też to i to. Są często tak powiem, niezaplanowane jeszcze rzeczy, które się Tak, zawsze fajnie zaplanowane, czy jakieś rzeczy, które mogą przedłużyć projekt i myślisz, że chcesz coś zrobić w 3 miesiące, a może trwać pół roku, bo coś tam XYZ wyszło w czasie i trzeba o tym mówić, żeby nie było rozczarowania, bo później pojawia się żal i niekomfortowe A sytuacje. ja się bym jeszcze dodała dawanie wartości, a wartości dajemy poprzez właśnie dzielenie się z wiedzą, którą już posiadamy, bo każdy z nas posiada jakąś wiedzę, nawet jeśli jesteś początkującym inwestorem, czy osobą, która zaczyna w nieruchomościach, to też jakąś wiedzę pozyskujesz poprzez właśnie viewingi, poprzez rozmowy z agentami, poprzez rozmowy z innymi inwestorami, poprzez bycie na networkingach, poznawaniem, rozmowami itd. To jest doświadczenie Twoje, a doświadczenie tak naprawdę jest dużo cenniejsze niż sama wiedza, bo doświadczenie uczy tego, jak z takimi sytuacjami sobie radzić, bo wiedzę możemy pozyskać każdą i wszędzie i przekazywać dokładnie to samo, ale jeśli to mówimy z naszego doświadczenia, to jest zupełnie inny punkt widzenia. Tego się nie da zmienić. Możesz sobie zmienić zapis w książce, możesz sobie zapis sobie gdzieś na YouTube zmienić, znaleźć sobie co innego, ale swojego doświadczenia nie zmienisz, bo to po prostu już twoje doświadczenie, ono się wydarzyło, nikt ani nic już tego nie zmieni. Trochę akurat mnie wyprzedziłaś z tą odpowiedzią, bo miałam następne pytanie, jakie posty, jakie treści najlepiej się sprawdzają, kiedy lubią zaangażowanie? Na pewno treści emocjonalne, emocje sprzedają, czyli jeśli wywołujemy w ludziach jakieś emocje skrajne, bardzo dużo śmiechu albo bardzo duży szok, dużą złość, dlatego kontrowersja jest tak sprzedawalna, dlatego większość, zwłaszcza, że padają gdzieś jakieś biznesy influencerskie, to z reguły się okazuje, że nagle boom, jest jakaś afera, gdzie nagle, nie wiem, kwiat, wszystko jest taki instagramowy stories i później się okazuje, że nagle jest pchnięcie, bo oni zrobili to. I teraz nagle wszyscy się zastanawiają, co to w ogóle jest, nie? Więc ludzie zaczynają ich wyszukiwać, dzięki czemu im gdzieś tam oglądalność rośnie. No i tutaj te afery możemy też przytoczyć sobie do kiedyś, jak ktoś tutaj gdzieś kojarzy, kiedyś się było Facebooków, były gazety, to też o czym pisali w gazetach, o aferach, czyli tutaj możemy wziąć sobie na bazie gazet po prostu, czasopism, telewizji, zobaczcie, że oni nas karmią tym, co wywołuje w nas skrajne emocje. Ci powiedzieli tak, a ci powiedzieli tak i teraz wiecie, no ktoś się kłóci z kimś,
ktoś się z kimś ściera i nas to interesuje, tak? Czyli nas interesuje jak, nie wiem, o, sąsiedzi się kłócą, o, ciekawe, o co? I już wyglądamy, tak? Czyli to, co wywołuje skrajne emocje, jest bardzo interesujące i po prostu to najlepiej sprzedaje. Pozwól, że przerwę Ci ten materiał, ale chcę poinformować Cię na temat możliwości współpracy ze mną. Jest ona dostępna w dwóch wariantach. Pierwszy jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości, na inwestycji. Zaczyna się od 50 000 funtów wzwyż. Jest też możliwość współpracy ze mną na mniejszych kwotach, zainwestować 20-30 tysięcy, jednak na takie kwoty nie jestem w stanie zaoferować zabezpieczenia. Oczywiście jest umowa, ale nie ma zabezpieczenia na nieruchomości. I jest też druga możliwość współpracy, która polega na inwestowaniu w spółce, gdzie jest możliwość współpracy ze mną na zasadzie partnerskiej. Taka współpraca zaczyna się od 500 000 funtów wzwyż. I polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze do spółki, razem robimy projekt, ja zajmuję się wszystkim od wyszukania okazji inwestycyjnej przez cały proces. I inwestor po skończonym projekcie w pierwszej kolejności dostaje swoją pożyczkę z powrotem, a następnie później dzielimy się profitami wedle udziałów. Jeśli interesuje Cię ten temat, chciałbyś zacząć współpracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.tejzaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym chciałbym, żebyś wypisał swoje dane oraz załączył wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków. Ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy, co możemy wspólnie zrobić. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. Z jednej strony się z Tobą zgodzę, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o biznes, ja na przykład nie jestem zwolennikiem pania się w afery i roztrzęsania tego, tylko bardziej skupienie się tego na tym, na celu, czyli jeśli chcecie robić w nieruchomościach, to jeśli macie jakieś doświadczenie, dzielcie się doświadczeniem, ale też pokazujcie jakieś właśnie viewingi, co możecie, czy jakieś nieruchomości, przed i po, w trakcie, wydaje mi warto, chyba akurat była tutaj rozmowa na temat treści pod biznes, nie? Aha, no tak. Tak, ale chodziło o to, jakie są najkorzystniejsze będą emocje zawsze, nie? Że jeśli pokazujesz, że jej, kupiłem dom, udało mi się, jest super, to też wszyscy ludzie lubią. Czyli dalej to są emocje skrajne, ale też są, tak? No tak. Jeśli jestem wkurzony, bo nie wiem, ktoś mi się włamał na chatę, albo nie wiem, moi builderzy nie zawiedli, czy cokolwiek, coś, co się zdarzyło smutnego, to też nas ludzie wspierają, czyli znowu są emocje i tutaj one się będą cały czas przewijać, to będą najbardziej takie najlepsze posty, tak? Czyli jeśli kupiłem dom, kurę, mam klucz, będzie sprzedawać. Wypadła mi sprzedaż po ilości, no jest ten, no będzie fajne, będzie ją wzięcie, ale podejrzewam, że nie takie jak kiedy powiem, że nie będzie. No wypadło mi całkowicie, jestem załamany, nie wiem co mam robić i tak dalej, czyli ukazujemy trochę taką bardziej marketingową, że tak, aż tak bardzo zawolałem, nie? Aczkolwiek no to jest kwestia tego, w jaki sposób chcemy to też przedstawić, nie? No bo jedni będą siedzieć, płakać czy załamywać ręce, inni będą leżeć i odpoczywać na sobie przez 4 dni, załamani, to ja. A jeszcze inni będą po prostu przyjmą to i powiedzą, dobra, idę dalej, tak? I napiszą, no nie udało się, ale już mam w planach pełen projekt. Super, a jeszcze masz coś do zdania, czy... Posty kontentowe oczywiście, tak, czyli tam właśnie dzielenie się wartością wiedzy przede wszystkim, to już zdążyliśmy się dowiedzieć. Pokazywanie się też z innymi ludźmi, z którymi spotykamy. No i pamiętać o nie, czyli że tak naprawdę na social mediach to, że Misiek jest z tego gdzieś tam rejonu, gdzie ja jestem z tego rejonu, gdzie Misiek. Dalej nie znaczy, że moi inwestorzy będą współpracować z Miśkiem, Miśka inwestorzy będą współpracować ze mną, tak to nie działa, no. A nawet jeśli moi inwestorzy przyjdą i powiedzą, słuchaj, szukam kogoś nie wiem, do pomocy czy cokolwiek, no to wiadomo, że polecę tego, kogo znam, tak? To jest oczywiste. To działa naturalnie, no też nie bać się tych współpracy, pokazywanie się z tymi ludźmi, że z nimi gdzieś tam czas i spędzamy, cokolwiek, tak? No oczywiście, ja też się z tym zgodzę, że w biznesie nie powinno być konkurencji, tylko bardziej współpraca razem, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie można sobie pomóc, kiedy będzie można potrzebować drugiej pomocy i taka konkurencja, no uważam, że nie jest potrzebna, bo
jeśli idziemy razem w tym samym kierunku, to trzeba sobie pomagać i iść razem, a nie gdzieś tam robić sobie na złość i nie współpracować, no bo to tylko utrudnianie sobie. Wracając do kontentu, kolejny tutaj podpunkt. Jak zdobyć nowych obserwujących i klientów poprzez relacje i stories? I tu jest pytanie do Ciebie. Co polecasz publikować w relacjach? Jakich używać, by przyciągnąć klientów? Na pewno muszą to być widoczne relacje, czyli takie, które gdzieś tam przyciągają oko już pomimo tej małej ikonki, tak? Bo wchodząc na stories czy na relacje, mamy bardzo małe okienka, na których możemy coś tam zobaczyć, więc tam już coś, co przykuwa uwagę, coś, co przyciąga. Tam możemy sobie dodać oczywiście wszystko połączone z naszym biznesem, to mamy kompletne lokowanie produktu. Lokowanie produktu oczywiście robimy też na postach, ale na story możemy to robić znacznie częściej, ponieważ story znikają po 24 godzinach. Mogą to być story gadane i story gadane najczęściej oczywiście są najlepiej oglądalne, tak? No bo i to możemy zobaczyć po viewsach, czyli jeśli wstawimy post, to widzimy na przykład, nie wiem, 30 lajków, tak? 30 reakcji na post. Ale widzimy viewsy jest 633, chociaż teraz już tam te social media zmieniają trochę swój algorytm, więc teraz będą ci, którzy obejrzeli 2 razy, ci, którzy od początku obejrzeli raz jeszcze, ci, którzy przewijali, będą naczeni o kolejne viewsy, więc to już będzie mniej miarodajne, bym powiedziała trochę. Natomiast w przypadku właśnie tutaj stories możemy zobaczyć, że na przykład, nie wiem, 400 osób nas obejrzało, czy tam 500 osób nas obejrzało, ale zareagowało 6, tak? Dzięki temu miarodajność tego, kto to widział, więc tutaj jak najbardziej mówione story też są bardzo dobre, czyli tutaj też możemy pokazać kawałek naszej pracy, kawałek naszego biura, kawałek jakąś part z naszego życia, tak? Możemy też bardziej personalnie robić, jeśli nie robimy tego na profilu. Bo ludzie dalej, wbrew pozorom, są ciekawi tego, co się dzieje u nas w życiu prywatnym. Jasne. Jeszcze jakbyś mogła powiedzieć, może jakich narzędzi polecasz używać, by nawiązać relacje z odbiorcami? Czy... Narzędzi. Ja powiem Ci szczerze, moje narzędzie to są moje ręce. I telefon, nie? Czyli... Czy jakieś pytania wystawiać na Tak, stories, oczywiście, jakieś oczywiście. Jeśli o to chodzi... Q&A, Tak, czy- możesz wystawiać pytania, oczywiście, coś co angażuje, ludzie lubią się wypowiadać. Więc naturalnym jest zadanie pytania, jak zadamy proste pytanie, na które każdy może odpowiedzieć, to wiadomo, że tego odpowiedzi będzie więcej. Jak zadamy pytanie skomplikowane tylko do jakiejś sprecyzowanej bardzo grupy odbiorców, może być mniej odpowiedzi. Więc tutaj oczywiście pytania takie, na które większość ludzi, większość naszych znajomych się może odpowiedzieć. Tak, więc zrobiłam taki pool, tak, czyli to jak głosowanie. Makaron z serem wstawiłam i napisałam na słodko czy na słono, nie? I tam nie było. No tak powiem Ci, wtedy musiałabym to sprawdzić dokładnie w statystykach, bo 400 pamiętam, ale mnóstwo ludzi mi odpowiedziało, na przykład jak żyć, nie? I też było tam mnóstwo różnych tych odpowiedzi. Także to są takie angażujące treści. Bo chodzi o to, żeby wywołać zaangażowanie w właśnie ruch, tak? Czyli w naszym kierunku i żeby też ten ruch w stosunku do naszego odbiorcy przekazać. Dzięki temu oczywiście budujemy w jakiś sposób też relacje, czyli zaczynamy, tak? Dziękuję bardzo za reakcję pod moimi stories. Dziękuję za reakcję pod moimi postami. Jest mi bardzo miło, że mnie wspierasz, dziękuję za komentarze wszystkie, super, że mnie oglądasz i tak dalej. Czyli wchodzimy w tą interakcję, dzięki temu odbiorca też widzi, że on nie jest jakby tylko jednym z miliona obserwujących, a ja postęp królową i wysyłać do wiadomości pojawienie. Jasne. Zgadzam się. I ostatnio mamy podpunkt na tym kontencie, czyli jak przekładać zasięgi na realne transakcje, czyli pytanie, czy możesz podać konkretne przykłady klientów, którym social media realnie pomogły rozwinąć biznes? Tak, tutaj przykładem świetnym są moi klienci, którzy byli u mnie na Mastermindzie. Jedna pani broker, która była na etacie, w firmie i otworzyła w styczniu zaczęła, w lipcu otworzyła swoją firmę, czyli w zasadzie od stycznia do lipca jest 6 miesięcy. W 6 miesięcy kobieta otworzyła swoją jakby firmę totalnie. Odeszła kompletnie od pracy. To dlatego, że właśnie pracowała w social media. I to pracowała właśnie tą wiedzę, tak? Czyli powiedziała, pokazywała klientom, że przyjście do niej nie wiąże się tylko z tym, że obiecuję duszek na wierzbie, ale że ma
realną wiedzę, tak? Czy dzieliła się jakimiś sukcesami swoich klientów, dzieliła się tą swoją wiedzą, odpowiadała na pytania, które następują, no bo wbrew pozorom, ja się na ubezpieczeniach czy na ubezpieczeniach nie wiem, tak? I teraz, jeśli ja nie znam się na tym kompletnie, jestem takim zwykłym człowiekiem, który sobie myśli, abym sobie tutaj coś zrobiła, ale nie wiem jak, no to z reguły wiele osób pomyśli sobie, ale to jest głupie pytanie, nie wiem, no to pytam. I się wstydzą zadać takie pytania. Ja wiem, jak to u mnie wygląda w przypadku marketingu, proszę, przychodzi się do mnie o to, jak on ma to zrobić, no, może to głupio zabrzmi, ale wiesz, mam takie pytanie. Nie mam takich pytań, nie bójmy się. Właśnie na te głupie pytania odpowiadamy w postach, bo to jest podstawy podstaw. To jest coś, co jest po prostu od zera. Zaczynamy od podstaw i lecimy wyżej. Uwierzcie mi, że po roku czasu i tak nikt nie będzie pamiętał, że jeszcze rok temu napisali, że jak zacząć. Tak? Nikt nie będzie tego pamiętał raczej. Często te banalne pytania właśnie mają największe zainteresowanie, bo no, większość ludzi zaczyna, więc nie mają skomplikowanych pytań od razu, tylko są te banalne i warto zostawiać się na profilu, żeby później ludzie nie pytali o nie. No tak, albo je odsielce. No, na przykład w formie wideo, bo uważam, że forma wideo w tych czasach daje największą wartość i jest dużo bardziej oglądana niż gdzieś tam posty pisane. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, może każda branża ma tam inny produkt, inną usługę. To zależy. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego po prostu, że świat dzisiaj jest tak szybki i tak biegnie i pędzi, że ludziom jest zwyczajnie łatwiej siąść i obejrzeć 20 sekund rolki i scrollować pyk, dlatego ten nie wiem, TikTok, Reelsy w ogóle wchodzą elegancko. Ale posty czytane, posty pisane wciąż są czytane, w tym roku wybierano biblioteki i sięganie były zamknięte, także na pewno są. Czytalność na pewno jest. Łatwiej dotrzeć do odbiorców przez wideo, po formę, cokolwiek potem. Tak samo długie filmy, tak jak na ten, tak? Czyli to jest długa forma wideo, ale dzięki temu ktoś tam dostaje wartość i YouTube jest już telewizją, tak? Dlatego mam nadzieję, że wynieśliście z tego odcinka jakąś wartość. Jeśli tak, dajcie łapę w górę, komentarz do zasięgów, subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dziękujemy za poświęcony czas. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć. Obserwujcie tutaj za property. I damy property na to też. Bye!